Dzień dobry Państwu, tu Wolne Sądy. Maria Ichardibła, Katarzyna Wiśniewska. To nasz kolejny przegląd wydarzeń dotyczących wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Zaczynamy od Izby Odpowiedzialności Zawodowej, która wczoraj zyskała swój ostateczny kształt, ponieważ wczoraj pan prezydent Andrzej Duda mianował pana sędziego Wiesława Kozielewicza na stanowisko prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Przypomnijmy, Izba Odpowiedzialności Zawodowej zastąpiła Izbę Dyscyplinarną, czyli tę izbę, która została powołana po to, by karać i dyscyplinować sędziów polskich. Izba Dyscyplinarna została zmieniona na Izbę Odpowiedzialności Zawodowej po to, by wykonać zalecenia wobec Polski, tak zwane kamienie milowe, czyli zobowiązania Polski, które Polska zobowiązała się wykonać po to, żeby odblokować pieniądze z Funduszu Odbudowy. Dlaczego to się nie uda? Ponieważ Izba Odpowiedzialności Zawodowej zmieniła tylko nazwę. W istocie jej istota i grzech pierworodny Izby Dyscyplinarnej został powtórzony, a mianowicie 6 członków tej izby to neosędziowie, czyli są to członkowie powołani przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa, a co więcej, 11 członków tej izby wskazał prezydent po uprzednim tak zwanych wyborach kulkowych. Żaden sędzia nie może być na żadne stanowisko powoływany przez polityków. To nie koniec informacji dotyczących Sądu Najwyższego. 17 października tego roku 30 legalnych sędziów Sądu Najwyższego z Izby Karnej, Izby Cywilnej i Izby Pracy wydało oświadczenie, w którym stwierdzili, że nie będą orzekać z osobami, które zostały powołane przez nową Krajową Radę Sądownictwa. W oświadczeniu powołali się na dotychczasowe orzeczenia Sądu Najwyższego, ale również wiele orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Sędziowie wskazali, że nie mogą świadomie naruszać prawa obywateli do sądu i narażać w ten sposób państwa polskiego na wysokie odszkodowania. Jednocześnie sędziowie ci zaznaczyli, że to oświadczenie nie stanowi odmowy wykonywania wymiaru sprawiedliwości. To jednak nie koniec tej sprawy i możemy oczekiwać kolejnych informacji dotyczących ewentualnych konsekwencji tego oświadczenia, ponieważ z najnowszych informacji medialnych wynika, że osoba powołana przez nową Krajową Radę Sądownictwa złożyła wniosek do pierwszego prezesa Sądu Najwyższego o zbadanie statusu sędziów, którzy podpisali to oświadczenie, wskazując, żeby prezydent zbadał, czy nie oznacza to rezygnacji z orzekania. Obecnie z informacji medialnych wynika, że ten wniosek został przekazany przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego do Biura Studiów i Analiz. A to, proszę Państwa, tylko i wyłącznie zaostrza konflikt z Komisją Europejską i z Brukselą, konflikt polskiego rządu, ponieważ Bruksela nie wypłaci środków w Polsce, dopóki Polska nie naprawi wymiaru sprawiedliwości. I nawet Financial Times napisał o tym w tym tygodniu, że instytucje Unii Europejskiej są gotowe, by zamrozić środki na pomoc regionalną dla Polski właśnie w związku z obawami o niezależność polskiego wymiaru sprawiedliwości. Zatem nie chodzi już tylko o te miliardy z Funduszu Odbudowy, ale również chodzi o 75 miliardów euro z normalnego budżetu w ramach polityki spójności. To są warunki podstawowe, które Polska musi spełniać, by otrzymywać jakiekolwiek pieniądze z Unii Europejskiej. Jeżeli wymiar sprawiedliwości nie zostanie naprawiony, kolejne środki będą zamrażane. Prosta droga do naprawy tej sytuacji i uwolnienia środków jest taka, że należy natychmiast uchwalić projekt zmiany, reformy wymiaru sprawiedliwości przygotowany przez Porozumienie dla Praworządności. Projekt tej ustawy leży w Sejmie. To jakie kroki należy podjąć, żeby naprawić polski wymiar sprawiedliwości? To z jednej strony te kroki określają nam orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a z drugiej strony decyzje ogłaszane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. I tu należy wskazać, że październik to miesiąc wielu wiadomości płynących prosto ze Strasburga. Rozpoczęliśmy 6 października, kiedy to Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odrzuciła wniosek polskiego rządu o ponowne rozpoznanie sprawy pana sędziego Waldemara Żurka.
wyroku tym Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że doszło do naruszenia prawa do rzetelnego postępowania w związku ze skróceniem kadencji pana sędziego w Krajowej Radzie Sądownictwa, jak również orzekł o naruszeniu wolności słowa w tej sprawie. Ale to nie koniec spraw dotyczących właśnie pana sędziego Żurka, ponieważ w ostatnim czasie Europejski Trybunał Praw Człowieka zdecydował o wydaniu dwóch zabezpieczeń, tak zwanych środków tymczasowych, na mocy których Sąd Najwyższy nie może podejmować żadnych decyzji merytorycznych w sprawach skarg nadzwyczajnych złożonych przez ministra sprawiedliwości. Proszę Państwa, działają też rzecznicy dyscyplinarni, czyli represje. Teraz jest rozdział pod tytułem Represje wobec polskich sędziów. Michał Lasota, czyli zastępca rzecznika dyscyplinarnego, przedstawił zarzuty dyscyplinarne sędziom Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Chodzi o tych samych sędziów, którzy zostali przeniesieni z Izby Karnej do Izby Pracy tego sądu. Mówiliśmy o tym w ostatnim przeglądu, gdzie chodzi o panią sędzię Dorotę Tyrałę, Ewę Gregajtys, Ewę Leszczyńską-Furtak i Marzannę Piekarską-Drążek. Zarzuty dyscyplinarne dotyczą wykonywania wyroków ETPC i TSUE i kwestionowania wyroków, w których zasiadali neosędziowie. Represji nie koniec. Tym razem Piotr Schab, czyli nadzwyczajny rzecznik dyscyplinarny, wezwał panią profesor Małgorzatę Gersdorf, która, przypomnijmy, że była pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, do złożenia pisemnych wyjaśnień w związku z podjęciem uchwały 3 izb, która 23 stycznia ubiegłego roku, przypomnijmy, że chodzi o uchwałę, w której połączone Izby Sądu Najwyższego zakwestionowały status neosędziów oraz Izby Dyscyplinarnej. Takie wezwanie do złożenia wyjaśnień to jest etap wstępny, zanim zostaną postawione zarzuty sędziemu. I na koniec jeszcze parę liczb i dat, które pozwalają nam ocenić, w jakim miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o walkę i o praworządność, ale też kryzys praworządności. I tu warto wskazać, że wczoraj, czyli 27 października, mieliśmy pierwszą rocznicę nałożenia kary przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, kary związanej z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej. Ta kara to 1 milion dziennie, euro oczywiście. I druga data, do której też byśmy wrócili, to 22 października. Tego dnia minęły 2 lata od wydania wyroku przez Trybunał Konstytucyjny, tak zwanego wyroku dotyczącego dostępu do legalnego przerywania ciąży. W tej decyzji tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego doszło do ograniczenia możliwości legalnego przerywania ciąży. I bardzo szybko na koniec liczby tygodnia, 36 to jest pierwsza liczba, ponieważ na tym miejscu znalazła się Polska w światowym rankingu przestrzegania praworządności Rule of Law Index. Tym samym Polska spadła o kilkanaście miejsc w dół. Badanych jest 140 państw, natomiast jeżeli chodzi o taki współczynnik, który się nazywa efektywne ograniczenie władzy rządu, to jesteśmy na 112 pozycji pośród 140 państw, czyli spadamy coraz niżej. Druga liczba to 709, tyle dni nie orzeka już sędzia Igor Tuleja i ostatnia liczba, ich jest kilka, 359 milionów euro, to jest kara, którą za Izbę Dyscyplinarną, która jest naliczana od 3 listopada ubiegłego roku, czyli dokładnie to, o czym przed chwilą mówiła Kasia. To jest, proszę Państwa, 1 700 000 000 złotych, a jest to tyle, ile wynosi, 2 razy tyle, ile wynosi tegoroczny gigantyczny budżet KPRM-u i 3 razy tyle, ile wynoszą całoroczne wydatki Sejmu Polskiego. Ostatnia liczba to 30 milionów euro. Jest to kolejna transza, jaką Komisja Europejska potrąciła w Polsce właśnie z tytułu tych kar. To już jest to 7. transza z tytułu tych kar. Tyle po raz od tego roku, w ciągu tego roku straciliśmy już 267 milionów euro. Proszę Państwa, to wszystko na dziś. Widzimy się za tydzień. Tymczasem życzymy dobrego weekendu.